Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy. Opuszczona wioska na końcu świata. Cześć, witajcie na kanale Biegam po Wsi. Dzisiaj zwiedzimy sobie opuszczoną wioskę, którą tak naprawdę od dłuższego czasu szukamy i nie potrafimy znaleźć. Matka, jak ciepło. Pokaż ile tam. 32 stopnie. Stopnie, ale słuchaj, nie wiem, po prostu ja teraz tak naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, no po prostu jedź. Gdzieś wyjedziemy, no. Ktoś tutaj jeździł. No są wyjeżdżone, ale jesteśmy tu, nie wiem, 3 godziny już No i łazimy i łazimy. i nie ma jak w ogóle stąd wyjechać. Znaczy wyjechać może by się nawet dało, ale problem jest taki, że szukamy jednego z najważniejszych, wydaje mi się, domów tutaj jeszcze ocalałych. Jest tu mnóstwo różnych ścieżek, dróżek. Ogólnie teren jest taki leśny, Ale taki młody las. Wszystko takie niskie. bardzo drzewa. młody. Tak jakby pewne nieużytki porosły tym lasem. Na razie tu idziemy w stronę takiej ścieżki, która jest wyjeżdżona przez samochody, ale mam wrażenie, że samochody raczej terenowe, bo tu są dziury, że wątpię, żeby tutaj tego typu samochód jak nasz normalnie wjechał. Zresztą samochód nasz zostawiliśmy tam, jak widzicie, między krzakami. Idziemy teraz... Tatusiobus. Tak. I idziemy według mapy tak naprawdę. Ponoć pierwszą rzeczą, jaką tutaj można spotkać, akurat byliśmy blisko tej rzeczy, jest kapliczka. Stara kapliczka, do której przychodzono się modlić, pracując tutaj w okolicy. Cała wioska tak naprawdę, cała wioska została wysiedlona lata temu. A tutaj mamy fragmenty domów jakichś. Zobaczcie. Zgliszcza właściwie. To są zgliszcza. Dziwnie tak to jest, ponieważ stare fragmenty domów. No tutaj chyba jakieś offroadowe akcje. Nie da rady tędy przejść. No nie da, zobacz jak tu Trzeba zasypane. coś dookoła, no. Ale mam wrażenie, że to nawet nie jest, że to zostało tu naniesione jakby. Aha. No nic, musimy to obejść jakoś dookoła. Ale no, Kierować się mapą. dosyć teren jest taki nieciekawy. Więc spróbujemy pójść sobie w tamtym kierunku za Olą. Ale ja nie jestem pewna właśnie, czy nie obejść tego tamtą stroną. To możemy spróbować. Tamtędy, wiesz, bo to, to była taka troszeczkę tutaj wydostane. Mhm. no to chodźmy tamtędy. Aczkolwiek mam wrażenie, jakby Tak? tutaj już nie było śladu po tym, ale jakby zabudowania musiały być też tutaj, bo tu są takie wyjątkowo duże połacie. No tak to Bez wygląda. drzew. I drzewa są jakby rozmieszczone w ten Tak, sposób. Zobacz, jakby tu kiedyś była dróżka. No tak wygląda. To może pójdźmy tamtędy po prostu. Albo tędy, albo tam gdzieś dookoła. No dobra, to gdzieś ta kapliczka tu musi być. O, tam chyba widzę. Widzę tą kapliczkę, słuchajcie. O, tak, ona Jest, biała. tak. To będzie ona. To będzie ona, nie? Super. Wow. Ale taką trochę drogę krzyżową zrobili do tej kapliczki. Mam wrażenie, że to tak nie było kiedyś. Ale jest. Musiało być, a może tamtą stroną. Kto to wie? No może tak być. Wszystko zarosło. Tu chyba jest raczej wydeptane przez zwierzęta. Albo faktycznie tutaj jakieś offroadowe sprawy się organizuje. Tam jakiś stół jest w ogóle.
A co to jest? Nie wiem, widzisz, ale tutaj też jest jakaś ścieżynka. Bo my teraz jesteśmy na terenie właśnie tej wioski. Bo przy drodze jest kapliczka. To wszystko pasowało. Czy jak? Podejdźmy do kapliczki, a potem przemieśćmy się tam. Tak, bo to może być główna trasa. Kiedyś całkiem możliwe, że właśnie w tym miejscu był trakt. No teraz to jest jakoś tam, no widzisz. Wow, ale urocza. Taka malutka jest. No. Podejdziemy sobie bliżej do tej kapliczki. Ale ciepło dzisiaj jest, słuchajcie, około 30 stopni Celsjusza. Kapliczka wydaje się jedną z piękniejszych. Ogromna kapliczka w kształcie takiego słupa jakby. Tutaj mamy, wydaje mi się, że to nie jest Matka Boska, tylko Maria Magdalena, tak mi się wydaje, ale i tutaj mamy taką figurkę papieża, biskupa Jana Pawła II, całkiem możliwie podobna twarz, i aniołek. Zaraz wam pokażę z bliska to. Myślę, że na zdjęciu będzie jeszcze lepiej, ale pokażę wam to. Zobaczcie, jak to wygląda. Aniołek, papież i obrazek taki jakiejś świętej. Tak to wygląda. Wśród drzew takie brzozy. Brzozy mają niesamowitą energię. Ola jest już z drugiej strony. Pewnie tam coś odkryła. O, jak pięknie motylek tutaj przyleciał. Warto się do brzozy przytulić. Tak? No, Wow, ale dobrą pająk. energię. Zobaczcie, jaki pająk. Pokaż. Wow. Och, jaki Patrzcie. wielki. Ja troszkę mu zepsułem tą Pajęczynę. pajęczynę. Zaczął uciekać, a przez chwilę miałem go tak na ręce, powiem ci. Na ramieniu, ale uciekł, całe szczęście. Teraz się zwinął w taki kokonik. Udaje, że nie żyje, wiesz? Tak, udaje, że nie żyje. Pozwól mu udawać. No nie chciałbym mu po prostu przeszkadzać. Tutaj z tej, wow, z tej strony jest jeszcze piękniej. Wow. Chyba tam jest Święty Krzysztof, tak mi się wydaje. Ale tutaj mamy kolejnego aniołka. Znicz taki, znicze właściwie. Widzicie? I taka ładna serwetka. Bardzo ładna serwetka. I data na tej kapliczce 1938 rok. No tak, tutaj jeszcze ta wioska bardzo dobrze prosperowała. Zobaczcie, jaki fajny ten daszek jest taki. Ona jest bardzo prosta. Bardzo prosta, a jednocześnie nosząca znamiona bardzo starej. Zresztą data 1938, czyli jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, została zbudowana. Naprawdę wygląda to ciekawie. I te dwie brzózki, no już takie leciwe brzozy. I teraz pytanie tak. Albo idziemy tam. Niby coś tam tak błyszczało. Ja bym tam przeszła tylko zobaczyć. Dobra, no to chodźmy zobaczyć, bo Nawet nie kładę tego na szyję, bo ja jestem cała teraz spocona. coś ci teraz takiego No. powiem. Tak naprawdę przednia część tej kapliczki jest tutaj, do nas. Tak, to bo jest data. To jest droga ta główna Czyli chyba, wiesz? ta droga, To było za szybą pewnie. tak, najpewniej. I być może coś było w ogóle innego w środku. Już znaleźliśmy zarys tej wsi. I co tam? Patrz, Ariel, niedźwiedź się czochrał. Wow. Czyli tutaj... Myślisz, że to niedźwiedź? Nie, no proszę cię. Ale co to za zwierzę? Ktoś psacze są widocznie. No, być może. Pójdziemy sobie tą ścieżką, tą dróżką. Jest tu naprawdę magicznie. Magiczny teren. Wow. Zobaczcie, jak to wygląda. Ale fajnie. Tak mówię cicho, ponieważ nie chciałbym wystraszyć żadnego zwierzęcia, które gdzieś tu może ukrywać się w tych lasach.
Cała wioska została opuszczona w momencie, kiedy były na tyle zaawansowane szkody górnicze, że nie dało się tutaj mieszkać. Bodajże na tych terenach mieszkali ludzie, którzy pracowali w głównej mierze w kopalni cynku. Jeżeli się mylę, to Olu, popraw mnie. Nie, tak było, ale czy nie wiem, czy wszyscy pracowali, ale no Ale na większość. Pewno, tak. No na pewno musieli uważać, bo to też pająk. Czekaj, bo tu jest jego sieć. Widzisz, No tylko musimy teraz- mu ją zbulić. No dobra, czyli tędy nikt nie przechodził od bardzo, bardzo wielu dni. Pająk to on to odbuduje ciągle tego dnia, nie? No może. A tutaj jednocześnie chyba są ślady zwierzęce. Zawsze się boję, że gdzieś może się wylegiwać jakaś żmija, która nas ugryzie. To taki teren też. Wiesz co, ja tutaj nie widzę niczego takiego. I kolejny, uważaj, bo kolejny potwór. Wow, zobaczcie. Po środku drogi. Wszyscy nasi widzowie, którzy nie Biegnie. znoszą pająków, to w tym momencie mają gęsią skórkę na karku. No ja też mam, chociaż nie boję się pająków specjalnie. Powiem Ci, że odkąd oglądam te wszystkie kanały o tych pająkach, to boję się ich trochę mniej. Ja będę szedł tym borem. Ola idzie tam traktem. Może będziemy musieli za chwilę zejść z tego. Tu jest pełno tych pająków. Wow. Zobaczcie, jak to wygląda. Aż dziwne. Jakby drzewa zrobiły dla mnie drogę. I chyba oddalam się od Oli, bo Ola idzie tamtędy. Nie widzę niej, ale słyszę też jakieś psy, więc wolę wrócić do Oli, jakby co, żeby ją uratować. No nie wiem, co to jest, więc wrócę na trasę, na drogę. No nie, tutaj jest jakaś dziura, może Tak. to szambo było jakieś... Całkiem możliwe, oczywiście, że tak. Wow, tu jest piwniczka. Tak. Czyli tutaj, na tym terenie musiał stać dom. Zobaczcie, tutaj, bo to są tam tereny powoli już Jury Krakowsko-Częstochowskiej, więc mamy specyficzny kamień do robienia domów. Taki, nie wiem jak się to nazywa, nie jestem geologiem, ale w każdym razie tutaj ewidentnie widać, że tu jest piwniczka. Piwnica tu musiała być. Zobaczcie jak to wygląda. Tam mamy jeszcze cegły, czyli tu są fundamenty domu zarośnięte przez drzewa. Bardzo niepokoi mnie to, że te psy tak szczekają, a ja nie wiem skąd one szczekają. Tu mamy jakby asfalt. I jeszcze tutaj też jest fragment jakiegoś domu. Spróbuję tam przejść, przedrzeć się i Wam pokazać. Mnóstwo mrówek tutaj jest. O, zobaczcie. Tu jest kolejna piwniczka właściwie. Słuchaj, trzymam się drzewa, bo nie chciałbym tam wpaść. Ale zobaczcie, jak to tam wygląda. Są normalnie pod spodem piwnice. Piwnice tych zburzonych, zniszczonych domów. Ale się to wszystko sypie. O! Tu już mamy asfalt. Czyli to jest ścieżka, którą pewnie mieszkańcy tej wioski podążali. Dobra, zobaczymy co dalej. Cały czas niepokoją mnie te psy szczekające. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś sfora psów. Aczkolwiek poradzę sobie. Obronię Cię. Mam gaz. Ja też. Ale to w jednym miejscu one tak szykają, więc to jest jak ktoś je ma na podwórku, wiesz? Czyli gdzieś tutaj może są jakieś podwórka. Aczkolwiek nie wiem. To będzie z tamtej strony w ogóle. To się może nosić z głównej ulicy. Tak, ale wygląda to niesamowicie, powiem Ci. Wszędzie takie- są ślady, wszędzie ktoś Wszędzie, zobaczcie.
tak naprawdę dotąd była ulica. Tak, zobaczcie, i te domy były przy ulicy. Tu jest mnóstwo tego. I pełno różnych jakichś takich artefaktów w postaci butelek, płynów, ale to wszystko jest stare. Jeżeli mi się uda, to postaram się jakiś płyn wyciągnąć albo jakiś przedmiot, żeby Wam pokazać. Tu jest główny trakt. Tędy jest uliczka i po bokach były domy, to widać. Z tej strony był dom, po lewej stronie. Zobaczcie, to jest wszystko zniszczone, zrównane z ziemią. Przyroda porwała to już do siebie. Tutaj trzeba bardzo uważać, Olu, ponieważ one były podpiwniczone, te domy. Wiem. Ale mam wrażenie, że nie wszystkie, a poza tym nie wiem, czy nie stoję na stodole na przykład. No może tak być, ale zobacz, tutaj są stare jakieś miksery. To nie są artefakty, jakieś śmieci tu narzucone, bo to jest za daleko, żeby ktoś tutaj przyjeżdżał po to, żeby śmieci wyrzucić. Ciężko tu w ogóle dojechać, bo ta droga jest bardzo kiepska. No bardzo, bardzo. Zresztą potem Wam pokażemy fragment, jak jedziemy. O, tam też są jeszcze fragmenty domu. Zobaczcie tutaj. Trzeba uważać bardzo na podłoże. Ale jak sobie tutaj podejdziemy, to ta kupa cegieł tutaj, w tym miejscu stał dom. Tam znowu stał dom, tutaj stał dom. Ale zobacz, popatrz, tu jest cały fundament czegoś dużego. Tak, Czy to było gospodarstwo? gospodarstwo całe na tym terenie zalesionym. Tutaj, co tutaj jest, musiało być gospodarstwo. Masz rację. Zobaczcie tutaj. Fragmenty jakiegoś samochodu tu są, słuchaj. Tutaj mamy, zobacz, opony, a tutaj mamy fragment samochodu. Błotniki jakiegoś ciągnika najpewniej. Widzisz to? Widzisz, to nie jest metalowe. To są takie plastiki. Plastiki, ale to jest jakiś samochód. To są od ciągnika jakieś takie fragmenty. Myślisz? Tak to przynajmniej wygląda. Ja spróbuję zejść tutaj na dół. W ogóle zobaczcie to, jakie to jest duże. To musiało być naprawdę jakieś większe pomieszczenie. Może stodoła. A tu mamy piwnicę. O, wow. Zobaczcie. Jej, tu mamy piwnicę. Trzeba uważać, żeby nie wskoczyć tam do tej piwnicy i trzeba uważać na mrówki, bo tych mrówek tu jest naprawdę bardzo dużo. Wejdźmy sobie tutaj. O. Tak. Tu jest piwnica, żebym tylko tam się nie zsunął. Ale zobaczcie tu. Oj. Patrzcie tu. I taka uwaga. Zobaczcie, tu mamy drzewo. Tutaj mamy piwnicę, podpiwniczenie. Widać, jak to jest zbudowane. A tutaj mamy gumolit, ponieważ to była podłoga tego domu, który tu widzimy jego ściany rozwalone, zawalone. No powiem Wam, robi to niesamowite wrażenie. Ach. Nigdy bym nie przypuszczał, jak ktoś by mi to opowiadał tak po prostu, nie przypuszczałbym, że tutaj jest tak wyjątkowo. Jest to wyjątkowe miejsce, naprawdę. Chodzimy teraz po miejscu, w którym był dom, całe gospodarstwo. Tam znowu jest szczelina. Szczelina najpewniej do piwnicy. Wow, zobaczcie, tu jakaś stara butelka. Stara butelka, najpewniej po jakimś miodzie pitnym. Albo koniak. Może być koniak, oczywiście. Oj, to mi się Chociaż drzwienko nie zaczepiło. koniak, bo jest na korek. I tutaj mamy ścianę. Powrócimy znowu na trasę, na drogę. Tam się nasypały ściółki do buta. Całkiem możliwe, że stoimy u kogoś w kuchni teraz na przykład. No. Co tam jest? Droga. Co to za kafelka? Nie wiem, myślę, że też z domu, Ale bo jakaś jakaś taka kolorowa, widzisz? Ona jest ozdobna. Mhm. I niebieska, tak kiedyś się malowano domy w środku. Ale tu znowu jest jakiś dom, był w tym miejscu, widzisz tu? Zobaczcie. Pełno samosiejek tutaj jest. Tam słychać psy. Tu jest jakaś droga inna jeszcze.
Na każdym kroku jest wszędzie pełno grubych pajęczyn. Pająki jakby zrobiły takie bramy, przez które trzeba się bardzo delikatnie przedostać. Tu znowu kolejna pajęczyna. Trzeba bardzo uważać, bo te pająki są naprawdę duże. Patrz, tutaj też musiał być dom. Tak. Widzisz? Tam też musiał być dom. Ale to wygląda. Wyobraźcie sobie, że idziemy cały czas tą trasą. Zobaczcie, jak pięknie słońce przebija się przez te liście. Przez tą trasę. I tutaj po lewej, po prawej były domy. Ola! 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 Chodź. Podejdziemy sobie tutaj do tych ruin. Tu mamy więcej tego, a jest pełno pajęczyn. Jezu. Mnóstwo. No przedzieram się przez no niby las. Można by było się przedrzeć, ale tutaj są kolejne. O Jezu. Tu są kolejne ściany. Kolejny dom. Kolejna ściana. Tam znowu coś jest. Tu nawet jest płot. Słuchajcie, tu jest płot tego gospodarstwa. Nie spodziewałem się czegoś tak fascynującego. Zobaczcie. W tym miejscu było całe gospodarstwo. A tutaj jest miejsce po płocie. Są słupki wyznaczające teren tego gospodarstwa. Zobaczcie, słupek. Tutaj są słupki poszczególne. Tu widzimy, jak tak naprawdę wyglądały te. Co to? Zobaczcie, jak wyglądały te płoty. One były betonowe. Widzicie? Betonowy płot. I tam znowu fragmenty ruin zapomnianej wioski. Magicznie, co? Tak. Ta pogoda jeszcze robi swoje. No to podążamy dalej za ruinami. Kolejny dom. Jest jedna rzecz mnie niepokoi, że idziemy w tym kierunku, gdzie słychać te psy. No właśnie też o tym pomyślałam. Tam może być jakieś miejsce, które jest zamieszkane po prostu. No może być. Bo tych psów jest wyjątkowo dużo. No to mnie troszkę straszy. Mam nadzieję, że to nie jest żadna sfora, tak jak już wcześniej przyszło mi to do głowy. Chyba teraz tak nie ma. Aczkolwiek różnie to bywa. No tutaj dużo zostało. Cóż to jest? Jaki Nie wiem. przedmiot? Sposób. Coś tam na szybę wyciskając suchą ścieżką, to będzie płyn do szyb. Aha. Cenie 42,50. Wiesz co ci powiem? Jakoś tak zdolności samozachowawcze mówią, żeby tam nie iść jednak. Poszedłbym sobie tędy, tu. Pójdę pierwszy I tam na dróżkę. i wejdziemy na tą dróżkę. Zobaczcie. Słychać te psy. Ja wiem, że je mocno słychać na filmie, bo tu ogólnie jest cisza. Zobaczcie. Te mury. Zobaczcie tutaj, jak to wygląda. Patrzcie. Tutaj być może dom był po prostu w tym miejscu. Tu mamy piwniczkę nawet. Patrzcie, zobaczcie. Patrzcie tam. Tam jest piwnica. Okienko do piwnicy. Zasypane. Tak. Słuchaj, tam mogą być skarby. Mogą być. Ale też może być taka sytuacja,
której tam mieszka jakieś zwierzęcie. Zobaczcie. Wow. Uderzyłam cię? Nie, ja nie. Mnie nie. Ale tutaj widzisz, znowu jest jakaś pokrywa. Tu masz pięknie ten płot wyeksponowany. A tu jest też kolejna jakby piwnica. No i tutaj ten płot. Dużo tego tu jest, powiem Ci. Te piwnice jakby ocalały. Tutaj też, widzisz. Krzyż, zobacz, taki, widzisz? Czyli też taki przydrożny Ale co? krzyż. Gdzie? Przed tobą. Wow! Je, ja tego nie widziałem. Ja bym to, ojeju. A jeszcze taki piękny. Lepiej jak nasza koka. Jej. Ale patrz tu. Też piwnica. I to taka dobrze zachowana. Tak. Uważaj tam. Ja zobaczę sobie, ty nagram ten krzyż. Nie, to też Ale on jest piękny. I jeszcze ma taki piękny wieniec wokół. Jeju. On jest metalowy. tak. 3 puknięcia. Powiedz, trzech puknięć. On jest, ale on nie jest pusty w środku. On jest pełny. Zalany cementem może. Może być. I tutaj takie drzewko, które najpewniej było malutkim drzewkiem. Jak ten krzyż stawiano. No teraz pytanie, jeżeli tu jest krzyż, to może tu była jakaś kaplica gdzieś z boku jeszcze większa. Tu jest zejście tego krzyża normalnie. A tu jest piwniczka. Ola już tam wcześniej zajrzała. W której są śmieci nawrzucane po prostu. No ale na pewno była to pierwotnie piwnica, w której mamy jakieś części współczesne, jak najbardziej. Na pewno w tym miejscu stał dom. Jeszcze tu są cegły. Niestety paprocie już zarosły tutaj to miejsce. O, wow, zobaczcie. Tu mamy pełno kaset magnetofonowych. Jedna, druga. Nie mam rękawiczek, ale to jest taka opowieść dzisiaj. Trzecia. Czwarta pęknięta. Widzicie? Kwiatuszek ustawiam do zdjęć. A tu jeszcze jest kolejna kaseta. Słuchajcie, tu kolejna. I mamy kolejną kasetę. Zobaczcie. I jeszcze jedną kasetę mamy. I kolejną kasetę mamy. I jeszcze jedną kasetę mamy. Kiedy to się skończy? I jeszcze mamy mnóstwo kaset, słuchajcie. A tu mamy co? Opakowanie po kawie Galaxia. I żeby Was nie zanudzić, kolejna kaseta, kolejna, pełno kaset. Żeśmy to pięknie ustawił do zdjęcia, ale to są takie kasety puste, nie? Wiesz co, one myślę, że miały okładki, tylko one zostały zmyte przez deszcz. Bo one nie mają żadnego, wiesz, No, myślę, że tak. no musiało tak być. Zresztą tutaj ustawiłem Ci do zdjęć kasety. Ale tutaj w każdym razie jest mnóstwo innych kaset jeszcze, słuchajcie. Patrzcie tutaj. Zobaczcie. To jest... Widocznie to była czyjaś kolekcja. Patrzcie tutaj. Gdzie są rękawiczki? Nie mam, a patrz tutaj. No to nie grzeb, Ariel. Tu są też kasety. Po prostu Jakaś poduszka. Gdzieś tu musiał być dom i gdzieś ktoś takie coś zbierał. Jak dobrze poszukasz, to znajdziesz i magnetofon. Tam jest nawet ściana. Jeszcze się ściana uchowała. To jest niesamowite. No. Jeszcze ściana jest tego domu. Kilka ścian. Weźmy to. Podejdziemy, pewnie, że tak. Tutaj też jest jakieś zejście. Pójdę za Olą. Tylko uważaj, żeby nigdzie nie wpaść. Zobaczcie. Tu została ściana domu. Tutaj naprawdę natura zabiera wszystko. Dom? Może to jest płot bardziej. Nie, ściana. Ściana domu. To mogło być jakieś zabudowania gospodarcze, bo to tak wiesz, tylko od desek odlane, żadnych śladów już Tak.
jakiegoś tynku, nie? Wow, a tu mamy kolejny krzyż na rozstaju dróg. Tam droga, tu krzyż, taki betonowy. Zobaczcie. Widzicie? Ale ładny. Gdzie tu pójść? Zobaczcie jaka droga. I tą drogą będziemy musieli iść, bo tak wybraliśmy. Ale zobaczcie jak to bajecznie wygląda. Mam nadzieję, że kamera odda tą atmosferę tego miejsca. Po bokach mamy bardzo gęsty las. Z lewej, z prawej gęściutki. Gdybym chciał się przedostać przez te drzewa, musiałbym naprawdę ostrożnie przechodzić. Jest tak wilgotno, a jednocześnie duszno, tak. Ślady są tutaj kół. Coś tam jest napisane. Coś tam jest niebezpiecznego. Wstęp wzbroniony, możliwość wystąpienia zapadliska. A no tak, taki teren. I teraz tak, albo do góry, albo tutaj na prawo. Tutaj trafimy chyba z powrotem na tą główną drogę z tamtej strony i te śmieci. To nie. Wydaje mi się, że tam To idziemy w tą stronę zapadlisk. Słuchajcie, podążając drogą z lasu, stamtąd napotkaliśmy skrzyżowanie zupełnie puste. Nie można jeździć na nim, nie można chodzić, nie można jeździć na rowerze. To jest koniec świata prawdziwy. Dokładnie. Wiesz jak się czuję, jakby to było po jakiejś apokalipsie. Jestem na środku skrzyżowania całkiem pięknej drogi. Asfalt paruje, bo jest dzisiaj bardzo ciepło. I stoimy tutaj. Żadnego samochodu. Aczkolwiek stanie na takiej drodze bez żadnego samochodu, mam takie dziwne uczucie, jakby mimo wszystko miał nadjechać za chwilę jakiś samochód. Nie, ja kompletnie. Nie spotkaliśmy nikogo naprawdę od bardzo dawna. Właściwie No, nikt, w ogóle żeśmy nikogo nie spotkali. spotkaliśmy. Słyszeliśmy tylko psy. Nadal je gdzieś są. Teraz samolot leci u góry. Zobaczcie. Niebo jest przepiękne. No i tak, Przepiękne. cośmy robili. I tam niby jakiś zarys zabudowy jest gdzieś z daleka. Może tam pójdziemy. Wiem, że chyba gdzieś w tamtym rejonie mamy samochód, bo stamtąd przyszliśmy. Idąc tą drogą, przypomina mi się film Into the Wild. Środkiem drogi. Nigdy nie pomyślałbym, że... Patrz, ja z tobą wiele rzeczy zrobiłem w życiu, ale jeszcze środkiem drogi nie szedłem. Szedłeś, Tak? tylko nie pamiętasz. Słyszałem głos ludzki. Tam jest chyba jakiś staw czy coś takiego. Tak? Dlatego tam słychać ludzi. Się kąpią chyba, wiesz? Dziwne Dobra, uczucie. dojdziemy dotąd i chyba musimy zawracać, Musimy bo to zawrócić, nie ma sensu. tak. Budynek jest zrobiony na poły z kamienia, a na poły z cegieł. Nie wiem, czy tędy podejść. Chciałbym wejść tam do środka, pokazać wam to, jak wygląda ze środka. Tu kolejne okno, trochę już zniszczone. A tu, wow, Wygląda, jakby to miała być jakaś kapliczka, widzisz? jak świątynia. Zobacz. No tak, jak świątynia. Bo mamy tam u góry krzyż. Nie wiem, czy widzicie, jest krzyż. I tutaj jest takie okrągłe, jakby... Jakby to był kościół. Kościółek? Może to była jakaś kaplica? No, tak mi się wydaje, wiesz? Wiesz, w każdej wiosce
Są jakieś kapliczki, ale też jest kaplica. Jak tam to widzisz? Jest do wejścia. Śmieci znowu narzucane. No. Da radę wejść? Da radę. Zobaczcie, jesteśmy wewnątrz tego obiektu. Najprawdopodobniej to była kaplica, bo zobacz też na te drzwi. One są ogromne. Normalnie do domu nie masz takich drzwi. Poza tym nie mógł być to dom, ponieważ jest za mały. Więc być może faktycznie była to tablica. Sklepienia okien. Tak, bo tu jest ołtarz. Zobacz, tam jest ołtarz. Więc była to kaplica. I tu jest ołtarz, faktycznie. Nawet jest coś na nim napisane. Ołtarz, albo spróbuję tam się przedostać, wiesz? No i Oj. Wow. 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 Słuchajcie, to jest ołtarz faktycznie, na którym widać było coś namalowane, jakaś farba. Tu coś napisane było na dole. Fragmentarycznie coś tam widać jeszcze. Zobaczcie. Te psy strasznie ujadają. Tutaj pod ołtarzem jest jakaś skrytka. Spróbuję to doświetlić, żebyście zobaczyli, co tam jest. Ale to jest na wylot po prostu. Na wylot. Ale te psy szaleją. To po prostu miało funkcję modlitewną to miejsce. Ale klimat jest niesamowity, powiem Ci. No. Niesamowity klimat. Dziwna ta kość, zobacz, taka stara. No bardzo. Przecież nie, to jest patyk drewno, chyba. patyk to jest. Przejdę z powrotem. Trochę mi to przypomina wioskę w Marcinkowie. Powiem Ci, wiesz? Jeszcze tu się przedostaniemy. O, i tu jakiś płot był w ogóle. Zobaczcie, po tych bokach był płot. Naokoło tego. Taki płoty. O Jezu. Oj. Człowiek coraz starszy i tak ciężko na te eksploracje. Kiedyś coraz starszy, te krzaki coraz gęstsze. Tu też coś jest. Jakby jakaś stara piwniczka. Spróbuję tam podejść. Jak już tu jesteśmy, żeby Wam wszystko dokładnie pokazać. Aczkolwiek trzeba uważać, bo tu jest mnóstwo śmieci. Ale tu jest taka ziemianka. W tym dziwnym ogrodzie. Wow. Zobaczcie ten but. Ale to wygląda. Stary but. Wow. I przejdźmy sobie dalej. Tu jest coś zawalonego. Gąszcz taki. O. Widzicie? O, a tutaj taka piłka. Widzicie? Zawalone. Tu kolejna jakaś budowla była. Przejdę sobie jeszcze w tamtym kierunku. Jak już tu jesteśmy, żeby Wam pokazać wszystko dogłębnie. Tam już jest jakaś posesja prywatna. A tutaj z tej strony jest ten kościółek, bo tak można to nazwać. Jest to taki kościółek. Możliwe, że na tym terenie były mogiły. Nie wiem. Nie widzę przynajmniej żadnych takich rzeczy, które by na to wskazywały.
Ale na pewno tutaj w tym gąszczu stoi kościółek. Naprawdę? Posłuchaj tego. Ja myślałam, że ja tego już nigdy nie usłyszę. A co to są te lody? No Ta lody. budka z tymi lodami, ale mamy 2023 rok. Ja myślałam, tego że od ich już około nie ma. 8 lat nie słyszałem. Naprawdę. W całej Polsce tego nie słyszałem, a teraz słyszę cały czas dźwięk tych lodów. Tak. Słuchajcie, z tego miejsca będziemy się żegnać. Tak. Myślę, że film Wam się podobał. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej wioski. No i troszkę poezji było, tak? Poectwa. Poezja. Nic. Trzymajcie się. Do następnego piątku. Bye. Cześć. Dosyć to wszystko poniszczone. Chyba nie za bardzo, co? No powinien wytrzymać. Ale klimat jest niesamowity. No powiem Ci, że tak. Jest takie bardziej łowisko, nie? No właśnie tutaj jest wszystko zabronione. Dobry pomysł, żeby wejść na potem. Klimat niesamowity. I to wszystko na terenie zapomnianej wioski.